Wojna się skończyła, weszło rosyjskie wojsko, zacząłem chodzić do szkoły i jeden dzień przyjeżdża auto, wysiada oficer, kapitan i jakaś para, którzy się przedstawiają jako moi rodzice i przyszli mnie wziąć. Ja naturalnie nie chciałem, no to są moi rodzice, ale jakoś mnie przekonali. Przyjechałem z nimi do Izraela, myślałem, że jestem ich syn, dlatego dowiedziałem się dosyć późno, że właściwie nie. W połowie 1945 roku zjawiła się u nas jakaś pani. Pani się przedstawiła jako pani Zielińska i że jest matką Elżuni. Moi rodzice byli przekonani, że rodzice nie żyją. Wspólnie podjęto decyzję, że oczywiście w jakimś momencie Elżunia po pierwsze musi się dowiedzieć, że pani Zielińska jest jej matką, a po drugie, że być może, kiedy ona troszkę dorośnie, no może niech wybierze sobie, kto swoich rodziców, z kim będzie chciała być. Na razie, jako mała dziewczynka, no niech nie może przeżywać tego stresu. Ona się z tym zgodziła, pani Zielińska, a rodzice przedstawili panią Zielińską Elżunię jako ciocię. Ale pewnego dnia pani Zielińska stwierdziła, że ponieważ dostała pracę w polskiej ambasadzie w Kairze, to chciałaby Elżunię ze sobą zabrać. No i to pamiętam właśnie taką jeden moment, który był taki strasznie, że tak powiem, zapamiętany przeze mnie, jak ona wsiadała do windy, Elżunia ze swoją matką prawdziwą, w hotelu Polonia, rodzice jej ze mną czekali na dole, a ona krzyczała do mojej mamy: mamo, nie oddawaj mnie. Moja mama się ciężko pochorowała, miała atak serca, była w szpitalu. No to łatwo sobie wyobrazić, ponieważ traktowała Elżunię jak córkę, jak się czuje matka, jak dziecko jej zabierają i to za jej zgodą, no więc to już jest w ogóle dramat zupełny. I był to dom, cudowny dom pełen miłości. Byłam kochanym bardzo dzieckiem przez moją mamę, przez całą jej rodzinę. Była specjalna krawcowa, która szyła dla mnie sukieneczki, falbaneczki, koroneczki. Ja w tym wszystkim siedziałam na pierwszym piętrze. A jak się chciałam bawić w piasku, to niania przynosiła mi piasek na to pierwsze piętro, na taras. Dlaczego się tak działo, ja się później dowiedziałam. Otóż to był czas, gdzieś tam miałam około 5 lat, kiedy przyjeżdżali Żydzi z Izraela i ze Stanów po to, żeby odbierać dzieci, które zostały uratowane. Odbierać, bo po pierwsze był pogrom kielecki i bali się o te dzieci. Po drugie, no zginął naród i chcieli odbudować substancję narodu. Czyli te dzieci, które zostały uratowane, miały wrócić do narodu żydowskiego. Otóż właśnie ze mną była taka historia. I to nie z Izraela, tylko przyjechali ludzie z Ameryki. I tam pytali sklepikarza o mnie i on potem, jak ja poszłam z nianią do niego po bułeczki, to on powiedział, że ludzie przyjechali z Ameryki, jacyś tu byli i o ciebie pytali. Ja powiedziałam mamie, mama się zdenerwowała i wtedy cały sztab jej, takich moich ciotek przyszywanych, mamy koleżanek, w tym też Irena Sendlerowa, przyjeżdżały tam i ja byłam pilnowana.
była atmosfera zdenerwowania. Oczywiście ja nie miałam pojęcia, co się dzieje, czego to dotyczy, no ale dziecko czuje, że coś jest nie tak. No i ja nigdzie z domu sama nie mogłam wyjść. Nie mogłam wyjść na to podwórko, zejść z pierwszego piętra, żeby się bawić z dziećmi na podwórku, ponieważ mama się bała, że ci Żydzi mnie ukradną. Oczywiście, był dla niej duży wstrząs, jak oddawaliśmy ją do domu dziecka. A było to tak, że wtedy był powołany taki komitet żydowski, który jeździł po całym kraju i wyszukiwał żydowskie dzieci. I starali się odbierać dzieciaki i był zorganizowany dom dziecka w Łodzi. I ona pojechała tam jako do szkoły. Odwoził ten pan, Żyd, i mama z nią pojechała. Odwoziła ją, że jedzie do szkoły i na Boże Narodzenie przyjedzie do domu. I ja wtedy już byłam przyjęta na studia SGGW i w październiku jeździłam do Łodzi i byłam u niej. To ona wyglądała dobrze, ale jak mnie zobaczyła, to strasznie nie płakała, tylko strasznie zbladła. I takie dosłownie zrobiła się jak kreda blada. I od razu powiedziała: pomóż mi napisać list do mamy, bo ja jeszcze sama pisać nie umiem. No, ja tam dzień byłam i musiałam wyjechać, ona tam została. Ale bardzo szybko, bo była naprawdę dziewczynka ładna, inteligentna, zdolna i bardzo szybko znaleźli się ludzie, Żydzi, małżeństwo, którzy ją adoptowali. I oni przyjęli taką metodę, że od razu przerwali wszelkie kontakty z nami.